Cześć pozytywni kucharze, witam Was serdecznie w okresie wielkanocnym. Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować prosty, bo mazurki z reguły są proste, prosty mazurek czekoladowy. Jest to mazurek, który ja zrobiłam na takiej masie z dodatkiem czekolady gorzkiej, ale Wy możecie go też przygotować z czekolady na przykład mlecznej, jeśli lubicie takie bardziej słodkie ciasta. Tutaj spód jest już odrobinę słodki, bo kruche ciasto zostało przygotowane z dodatkiem cukru, ale jeśli na przykład zdecydujecie się oprócz tej polewy czekoladowej jeszcze pod spód dodać masę kajmakową, bo taka opcja też jest możliwa, to proponuję Wam już przygotowanie ciasta kruchego, wytrawnego, bez dodatku żadnego słodziku. Gorąco Wam polecam przygotowanie tego mazurka. Można go udekorować na przykład w taki sposób, w jaki proponuję to ja, czyli za pomocą żurawiny, płatków migdałów i odrobiny wiórek kokosowych. Dajcie mi znać, jaką wersję zdecydowaliście się przygotować. Życzę Wam smacznego, powodzenia i oczywiście wesołych świąt! Mąkę przesiewam do miski, w której jest twarde, pokrojone w kostki masło i całość siekam drewnianą łopatką albo takim specjalnym siekaczem do kruchego ciasta. Mąkę razową też można przesiać, ale potem dosypać otręby, mąkę krupczatkę w zależności od tego, jak gęste macie sito. Do posiekanego z mąką masła dodaję teraz żółtka i dosypuję cukier. Można też dodać wanilię w ziarnkach albo cukier waniliowy i całość trzeba teraz szybko zagnieść, tak żeby ciasto za mocno nie zagrzało się od ciepłej ręki. Kiedy wszystkie składniki się połączą, ciasto można wstawić na pół godziny do lodówki, a potem podzielić, 2/3 ciasta rozwałkować albo wylepić na dnie blaszki wysmarowanej masłem, a 1/3 uformować w kształt np. warkocza albo wałeczków, które potem można ugnieść widelcem i ozdobić w ten sposób brzegi ciasta. Cały spód trzeba bardzo dobrze, gęsto ponakłuwać widelcem, żeby w trakcie pieczenia nie porobiły się pęcherze powietrza. Blaszkę wstawiam do piekarnika nagrzanego do 220 stopni Celsjusza i piekę przez około 20-25 minut na jasno-złoty kolor. W czasie, kiedy spód się piecze, w kąpieli wodnej podgrzewam dosyć mocno śmietankę kremówkę, ale nie zagotowuję. Następnie dodaję do niej pokruszoną w kostki czekoladę i całość rozpuszczam, dokładnie mieszając i czekając, aż lekko zgęstnieje. Tak przygotowaną polewę trzeba wystudzić w temperaturze pokojowej. Wystudzić trzeba tak samo spód po upieczeniu. Potem można go posmarować konfiturą albo dżemem. Ja smaruję takim syropem, który wcześniej wstawiłam do lodówki, syropem z róży. A potem na wierzch wylewam polewę czekoladową i całość dekoruję. Następnie odstawiam w chłodne miejsce, żeby polewa stwardniała. Wzorek z kwiatków, który wybrałam do dekoracji, jest bardzo prosty do przygotowania. Wystarczy suszona żurawina i migdały w płatkach oraz odrobina wiórek kokosowych. Ciekawa jestem, jakie dekoracje Wy wymyślicie, a może zrobicie taką samą jak moja. Dzięki Wam serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że mazurek Wam posmakuje i że będzie robił duże wrażenie na świątecznym stole. Zapraszam Was po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl i życzę wesołych świąt.